Na moim kanale robiłem sporo wyzwań, po których tyłem wiele kilogramów. Dla przykładu 3 tygodnie temu moja waga podskoczyła 5 kg właśnie po tym challenge'u. Przytyć tyle kilogramów nie jest problemem, ale czy da się tak zrobić, aby w podobnym czasie jak się tyło schudnąć? Dlatego w dzisiejszym materiale zamierzam przytyć 5 kg, a potem schudnąć jak szybko jest to tylko możliwe. Aby udowodnić, że waga jest bardzo myląca i nie powinniśmy jej traktować zbyt poważnie. Rozpoczynając to wyzwanie, moja waga wynosi 80,9 kg. Dlatego do 24 godzin moja waga musi wynosić co najmniej 5 kg więcej. No to przechodzę do pierwszej fazy tego planu, czyli duża ilość jedzenia. No tutaj to jest nieodzowne, żeby przytyć trzeba oczywiście dużo zjeść. Jeżeli chodzi o makroskładniki, to głównie będę celował tutaj w węglowodany, ponieważ one pozwolą mi zatrzymać potężną ilość wody w organizmie, a do tego będzie mi potrzebna jeszcze duża ilość sodu, soli oraz oczywiście duża ilość wody. I w połączeniu tych wszystkich składników mam nadzieję, że uda mi się zgromadzić właśnie te 5 kg bardzo szybko, a później będzie mi o tyle, o ile łatwo wyrzucić to z organizmu, żeby po prostu wrócić do poprzedniej wagi. Tak więc zaczynam sobie od zrobienia śniadania, a moje śniadanie będzie się składać z dwóch części. Na słodko oraz na słono. Ponieważ jak mam tutaj dużo jeść i mam tutaj duże możliwości, no to nie będę wybierał między słodkim a słonym śniadaniem, tylko po prostu to wszystko połączę. Jeżeli chodzi o wersję słodką, postanowiłem zrobić pancake'i. Aby je wykonać, użyłem mąki, cukru, pudru, mleka, jajka oraz proszku do pieczenia. Tego wsypało mi się trochę za dużo. Całość zblendowałem i wstawiłem patelnię do nagrzania. W międzyczasie podgrzałem bułki we frajerze, aby nie tracić czasu. Szybki spray na patelnię i zacząłem produkcję puszystych naleśników. Tutaj standardowy patent poczekania, aż pojawią się bąbelki na górze i wtedy śmiało można przewrócić je na drugą stronę. Na gorącą bułkę dałem serek twarożkowy oraz dodatek żółtego sera. Duży posiłek, ale nie można zapomnieć o odpowiedniej ilości białka. Dodałem jeszcze warzywa takie jak pomidory i ogórek, a na górę dodałem sporą ilość soli. Więc tak się prezentuje mój pierwszy posiłek. Mamy porcję pancake'ów z dodatkiem dżemików. Mamy też tutaj kanapeczki z dodatkiem sera twarożkowego, sera żółtego, pomidora, ogórka oraz oczywiście woda. Water, my friend. Kalorii w tym odcinku nie liczę. Po prostu stawiam na ilość jedzenia. Myślę, że to będzie dobra taktyka. Szczerze, zaczynam od słodyczy. Borówkowy dżemik, elegancki. Wiśnie w żelu. Oh yeah. I wjeżdżamy w pancake'u, nie? Jak to wygląda. Zobacz, jak to wygląda. Poezja. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to w dniu dzisiejszym totalnie ją eliminuję. Tak naprawdę powinienem to śniadanie pojechać gdzieś zjeść. To byłaby kwintesencja dzisiejszego dnia, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności zjedzenia śniadania przygotowanego przeze mnie. Uwielbiam tak jeść. Nie wiem, czy też tak macie, ale często smakuje mi najlepiej, jak sobie samemu zrobię. Domowe żarcie rządzi. No i zobacz, jak to wygląda. No i powiedz mi, żebyś sobie nie zjadła. Kozak. Dodatkowo poleję sobie jeszcze taki sosik. Ale klipsy poszły, człowieku. Karmelowy. Zamoczymy sobie oprócz owoca jeszcze w karmelu. To powinno być mega dobre. Ale połączenie. Jestem brudny. Mam dzisiaj jasną koszulkę i moim challenge'em jest, żeby do końca tego materiału pozostała ona czysta. To będzie mega ciężkie. Oglądaj do końca, czy mi się uda. Takie śniadanie dostarczy sporo kalorii, ale również podszedłem do tego mądrze. Sosy oraz dodatki, które wybrałem, są o obniżonej zawartości kalorii, przez co moja waga się podniesie jak w przypadku zwykłych dodatków, ale łatwiej będzie mi później uzyskać powrót do stanu początkowego. Naleśniczki zjedzone. Teraz pora zmierzyć się z tym. Takie kanapki najczęściej jem sobie na śniadanko. Zobacz to. Ogóreczek, warzywka. W sumie ogórek to warzywka. Ser, twarożek. Jeszcze najczęściej dodaję tutaj jajko, ale jajko już było w pancake'ach. Oh yeah. Takie włoskie kanapki. Bomba. Byłem tak głodny, że po prostu to śniadanie zostało wciągnięte. Na ten moment moje samopoczucie było wyśmienite, a ilość spożytych węglowodanów sprawiała, że moja energia rosła jak w przypadku Goku, który zaraz zamierza pocisnąć swoją Kamehameha. Pozostała mi jeszcze druga kanapeczka i tak jak dzisiaj mogłem połączyć te wszystkie śniadania, czyli słodkie i słone, tak z reguły trzeba jednak mieć wybór, bo takie kombo dzień w dzień nie byłoby dobrym wyborem. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji tego kanału, bo nadal większość z was tego nie robi, a jeżeli już subujesz, to zostaw łapkę w górę. Ostatni gryz i moje śniadanie jest zaliczone.
Po śniadaniu sprawdziłem sobie wagę 82 kg, czyli mamy kilogram do góry, co jest w miarę spoko wynikiem, 1/5 za mną, ale żeby to utrzymać, muszę coraz więcej jeść. Dlatego spadam na zakupki, ponieważ muszę się wyposażyć w jedzenie, które zawiera sporo soli oraz sporo sodu. Jadąc do sklepu, zastanawiałem się, na co najbardziej mam ochotę. Jeżeli chodzi o przekąski, to do wyboru są oczywiście chipsy, cukierki, słodkie napoje oraz wiele innych. W takim dniu głupio jest wybierać, więc postanowiłem połączyć moje najskrytsze marzenia odnośnie przekąsek. Wziąłem koszyk i poszedłem na prawdziwe zakupowe łowy. W końcu trafiłem na odpowiedni dział i miałem wszystko do wyboru. Znalazłem też takiego donuta, ale on chyba nie nadaje się do jedzenia. Ciekawe, czy jakbym się tym mył, to bym schudł? Sprawdzę to. Jestem z powrotem na chacie, mam już przygotowany zestaw przekąskowy, który będzie mi towarzyszył pewnie do jakiegoś filmu. Tak, najlepiej będą dzisiaj wchodzić te kalorie. Mało ruchu, dużo jedzenia. Pierwsza miska przekąsek, jakie sobie przygotowałem, chrupki w 2 wersjach smakowych, kabanosy, czyli no, fajny zestaw, fajny słony zestaw. Oraz tak jak w przypadku śniadania, wersja na słodko, ciasteczka, chrupiące rureczki, cukiereczki oraz żeleczki. Wszystko zdrabniam, ale jest naprawdę pięknie, pysznie. Zobaczymy, jak będzie jutro. Pewnie gorzej. Żelka na start. Wow, chłopie, śmierzelki wjeżdżają. Nieźle. Jestem tak obserwowany przez psy. Pisaliście, że dawno nie było piesków na odcinku, więc specjalnie dla was. No dobra, chodźcie. Come on, bro. Proszę, kabanosek. Jeden. Drugi. Ale samowolki nie ma. Tylko jak jadam. Kurde, ty nie możesz czekolady. Tego nie możesz. Kurde. Oblizałeś już, dobra, to możesz pół. Ty też masz pół. Ale nie śmienisz kabanosu. Odejdź od kabanosów. Daj mi zjeść chociaż jednego. No tam kabanosy. I ty się dziwisz, czemu ja jem bez psów? Oblizał go już też. Widziałem. War. Ale już naprawdę, dajcie mi spokój. Już pokazaliście się, jesteście nadal super, jesteście ekstra. Ilość spożytego sodu oraz soli tego dnia była naprawdę ogromna. W połączeniu z dużą ilością płynów, jakie piłem, czułem się jak balon, który z każdą godziną pęczniał coraz bardziej. Czekajcie. Czekaj. Mam tutaj specjalne psie kabanosy. Hop. Hop. Niech se też coś zjedzą. Robiłem wszystko odwrotnie, jak zaleca zdrowy rozsądek, ale szczerze, czułem się z tym mega dobrze. Słone przekąski zjedzone i jeszcze słodkie. Z biegiem czasu, gdy tak jadłem, czułem się coraz bardziej rozleniwiony. Byłem już tak wkręcony w oglądanie i jedzenie, że nie chciało mi się już robić totalnie nic innego. W tym odcinku nie może zabraknąć potraw na świeżym powietrzu, dlatego zrobimy sobie grilla, ale w wersji elektrycznej. Czyli tak jak poprzednio, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Bluetti, która zapewnia nam prąd w survivalowych warunkach. Wszystkie sprzęty elektryczne, które potrzebują zasilania, będą podłączone do tej przenośnej stacji zasilającej Bluetti model Elite 300. To nie jest zwykły powerbank, tylko jedna z najmniejszych na świecie przenośnych stacji zasilania o pojemności aż 3 kWh. Mimo kompaktowych rozmiarów oferuje 2400 W mocy ciągłej i aż 4800 W w szczycie. Ja będę używać elektrycznego grilla, ale możesz tam podłączyć wszystko, czego aktualnie potrzebujesz. Więc bez problemu zasili sprzęty takie jak mikrofalówka, grzejnik czy płyta indukcyjna. Świetnie sprawdzi się w kamperze lub na biwaku. Ma port 12V, idealny do lodówek turystycznych i innych urządzeń. Dodatkowo działa jak UPS. W razie braku prądu przełącza się w zaledwie 10 milisekund, więc sprzęt działa bez przerwy. W środku znajdziemy trwałe ogniwa LFP z żywotnością ponad 6000 cykli, co oznacza lata użytkowania. Całością można sterować z aplikacji Bluetti przez Bluetooth lub Wi-Fi. No i tak naprawdę z aplikacji możemy również wyłączyć zdalnie wszystko, co aktualnie robimy i włączyć z powrotem. Bang. Linki do sprzętu macie w opisie, a my zróbmy ten posiłek. Elegancko, przypiekają się, ale damy jeszcze chwilę. O, ktoś tu wyczuł kiełbaski! Ktoś tu wyczuł kiełbaski! Kto wyczuł kiełbaski? Lokuś, mały lok. A co to za Mona Lisa? Tu leży Mona Lisa, mała dupcia. Dobra, otwieramy, zobaczymy jak wyszło. Lala, nieźle wyszło. Mamy bułeczkę, ale gorące. Kurde, ale ładnie się spiekła, zobacz. Piękna buła. Ja nam robię zestaw, patrz. Po ogóreczku. Ile chcesz kiełbasek? 3? Są takie małe. Czyli jak widzisz, elegancko nam to wszystko wyszło. Zobaczmy. Gorące jak byk. Kiełbasiunia. Mega gorąca, ale mega dobra.
ogóras. Bułeczka, o tak, piękna, maczana w sosie. Piękny grill, nabijamy wagę. Z tej buły zrobimy hot doga, sałata, do środka, frankfurterka, damy dwie. Ketchupik, elegancko i na górę ogórinio. I taki hot doginio. Ale bomba, patrzcie lizać. Godzina 21:29. Pora sobie zaktualizować wagę. Aktualnie jest 84,4 kg. Czyli aktualnie 3,5 kg więcej niż było na początku tego wyzwania. Brakuje mi jeszcze 1,5 kg. No myślę, że nie obędzie się bez fast foodowego odwiedzenia. Aktualnie mamy godzinę 23:23, czyli za 30 minut, ponad 30 minut będzie północ i rozpocznie się mecz. Jest aktualnie sezon Mistrzostw Świata. Z tego co kojarzę, o północy gra Irak z Norwegią, więc postanowiłem sobie kupić zestaw kibica właśnie na ten mecz, no i on mi pomoże dobić 5 kg jeszcze przed snem. Widzisz co jest w tle? I'm loving it. Tak się składa, że jeszcze nie testowałem zestawu kibica z McDonald's. Jest tam parę fajnych rzeczy, są m.in. McFlurry, są m.in. zestawy. Tak naprawdę to jest zestaw z kubkiem oraz jakąś bułką limitowaną. Więc wszystkie te nowości muszę spróbować, łącznie z sosami. No i napoje. Mam nadzieję, że to wszystko mi pomoże przytyć jeszcze te 1,5 kg, żeby ta piątka wleciała. Tak naprawdę mogłem polecieć tutaj na mega cwaniaka i po prostu topić to płynem i uzupełnić tą wagę płynem, ale nie. Mamy mieć tutaj realną sytuację, że pożywieniem, normalnym jedzeniem dostarczam tą piątkę wagi i tak samo później musi zniknąć. Pierwsze co, to sprawdźmy sobie, czy realnie ten zestaw bez kubka może mieć 1,5 kg. Oczywiście trzeba wliczyć napój i tak dalej. Wiadomo, to są opakowania, kartony i tak dalej. Mamy 0,5 kg i mamy 750 gramów, czyli myślę, że jeszcze nam zabraknie, ale będziemy mieli solidną podstawę. Spokojnie, spokojnie, na pewno damy radę. Zobaczmy sobie, co w ogóle w tym zestawie tutaj mamy. To są te serki chyba, tu są fryty, sos Big Mac, to wielka kanapka, napój i McFlurry. 70 zł i 40 groszy. Tyle hajsu za to wszystko. Kupę siana. Ale zobaczmy, czy warto. Frytki są dobre. Zacznę niekonwencjonalnie od sosu. Ej, mamy sos Big Mac. To jest beczka, ci powiem. Jeszcze w środku jakieś takie rzeczy tu ma. Czy co to są? Ogórki? To są chyba kawałki ogórka. Oj, dobry ten sos Big Mac. Zobaczmy sobie te trójkąciki serowe. Czy to w ogóle jeszcze ma prawo się rozciągać? Chyba nie. To w ogóle nie jest taki ser, który byłby rozciągliwy. To jest w środku chyba cheddar. A dobre. Ej, serio, mega dobre. Nie wiem co jest grane, ale to mi mega siedzi. I z tym sosem Big Mac. Big Mac. Zmienię trochę konwencję. Wjeżdżamy teraz w lody McFlurry. Nowy smak. Caramel kokos. Widzisz to? Tą konsystencję? To wszystko? Tą chrupkość? Czy to widzisz? Ja to będę próbował. Jest to dobre. O kurczę. Ej, naprawdę dorąbany zestaw. Zajebiste i czuć kokos, i czuć karmel, i czuć kozackie McFlurry. To są duże słowa. Wydaje mi się, że to są jedne z lepszych nowości z maka, jakie jadłem. Zobaczmy tą kolkę dla formalności. Standardowo rozcieńczona. Buła taka, jak piłka. W środku w ogóle co my mamy w tej bułce? Jest ten sos chyba Big Macowy, cebula, sałata, pomidor, ser, mięso, drugi ser i to wszystko. I druga buła. O, jeszcze jest boczuś i to nie jeden plaster, tylko kilka. Podobny smak jak wszystkie inne bułki. Czuję się jakbym jadł Big Maca z pojedynczym mięsem, bo tak to smakuje. I z cebulą. Jest dobre, ale bułka na tle tego wszystkiego myślę, że jest gdzieś mocno z tyłu. Pierwsze miejsce Game Changer, McFlurry kokosowe. Drugie miejsce dałbym te serki, bo naprawdę są obłędne. Obłędne, dobre. I zobaczmy jaki kubek dostałem. Są. Taki kubek. Kończę i lecę sprawdzić, ile jeszcze będę musiał dopić. Ten zestaw powinien idealnie zatrzymać wodę w moim organizmie. Zawierał bowiem około 2300 mg sodu, co praktycznie wyczerpuje całe zalecane dzienne spożycie. A to tylko jeden z wielu posiłków. Bang, 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 bang i bang. Idę sprawdzić, ile mi brakuje wagi. Coś czuję, że będę musiał jeszcze jakieś 300-400 gramów pewnie dojeść. 85,5 kg, czyli brakuje mi 0,4. 400 gramów trzeba dobić. Jak to zrobić teraz?
Trzeba zjeść. Postanowiłem jeszcze odpalić zestaw Kibica. Mam takie bezalkoholowe piwko. Ono ma 400 ml i 90 gramów ma paczka chipsów. Więc łącznie 410 gramów, będzie pewnie 500, bo jeszcze sobie dopiję pewnie wody. No czyli już ponad pół kilograma wiedzie, więc będę miał cel dopełniony. Twoje zdrowie i to się nazywa content. Zakładając, że 1 kg czystego tłuszczu to około 9000 kalorii ponad zapotrzebowanie, to żebym naprawdę przybrał 5 kg tłuszczu, musiałbym zjeść ponad 40 000 kalorii powyżej swojego zapotrzebowania. Co oczywiście nie miało miejsca. Dla pewności dopiję jeszcze wodę 86,1. Czyli najłatwiejsza część za mną, lecę spać i jutro rozpoczynamy prawdziwe wyzwanie. Witam serdecznie, mamy kolejny dzień. Idę sprawdzić wagę, ale najpierw muszę coś zrobić. Nie będę ci opowiadać szczegółów, ale czuję się co najmniej kilka kilogramów lżejszy. Zobaczmy wagę. Moja waga pokazuje 83,7. Nie jest źle, mamy blisko 2,5 kg utraty wagi podczas snu, a dzisiejszy dzień zapowiada się hardkorowo. Dzisiejsze zasady są takie. Bardzo mało kalorii, ponieważ mam zapas z dnia wczorajszego. Będę musiał się dzisiaj dużo pocić oraz dużo pić, żeby ta woda ze mnie bardzo wychodziła. I tak jak w dniu wczorajszym mieliśmy sporo soli oraz sodu, no to dzisiaj totalnie to eliminuję. Ta woda musi ze mnie wyjść. Nie zatrzymujemy już jej, musi po prostu opuścić mój organizm. Leć wodą, leć! Muszę się pozbyć około 3 kg wagi, co nie będzie takie łatwe. Mój czas za chwilę minie dokładnie 24 godziny od momentu, kiedy rozpocząłem to wyzwanie, więc również w te 24 godziny postaram się to zrobić, a zaczynam od kawki. Kawka mi nie zaszkodzi, a da mi kopa, ponieważ czuję się trochę zamulony, jeżeli chodzi o te wczorajsze kalorie. I tak jak z reguły wjeżdża kawka z mleczkiem, taka na wypasie, no to teraz mamy wersję espresso, taką totalnie to zwykła czarna kawka, jeszcze w małej ilości wody. Pobudza, działa, a nie dodaje tutaj nic z kalorii. Trzeba się rozbudzić, idę sobie zrobić pierwszą aktywność, taką na rozruszanie. Pierwsza aktywność, od której zaczynam, to cardio naczczo. O ile tak to można nazwać, biorąc pod uwagę ilość jedzenia, jaką wczoraj przyswoiłem. Nie robię tej czynności super intensywnie. Dzisiaj stawiam na dużą ilość kroków. Jest to mega ważne podczas całego procesu zrzucania wagi. 30 minut pierwszego rozruchu zrobione, teraz pora przyswoić jakieś białeczko. Głównie kalorie dzisiaj będą pochodzić z białka, ale to wcale nie wykreśla, że to nie będą przyjemne kalorie, ponieważ pokażę ci, jakie mam patenty. A są naprawdę mega kozackie. Panie piesku, serdecznie cię przepraszam, ale muszę otworzyć zamrażalnik. Mogę otworzyć? I co my tu mamy? Zamrożone lody, które są głównie zrobione z odżywki białkowej oraz mleka. I tajemniczego składnika, żeby to wszystko było mega gęste. Jak widać, lody są zamrożone na skałę, patrz. Mega skała. Ale teraz dajemy do specjalnej maszyny je. Procedura wygląda następująco. Cyk, cyk, takie ostrze. Cyk. I teraz do góry. Aż zaskoczy. Włączamy i lecimy z opcją Ice Cream. I po jednym wymieszaniu tak to się prezentuje, mega puchowa konsystencja, ale tym się nie przejmujemy, ponieważ dolewamy trochę mleka. Tutaj już robię to na czuja. No myślę, że będzie spoko. Może jeszcze taką ciapkę, tak będzie idealnie. Z powrotem do maszynki i robimy respin. Ogólnie można byłoby dodać jakieś teraz dodatki, typu jakieś Oreo, ciastka, M&M'sy i tak dalej, ale no dzisiaj unikamy kalorii, więc tylko wersja sauté z białkiem. I po zrobieniu tak się całość prezentuje. Ej, a dlaczego to jest taka dziurka? No bo to nie mieszała maszyna, tylko ja. Dobra, i zobaczymy konsystencję lodów. No myślę, że jest idealna. Ogólnie jakby się dało więcej mleka, byłyby bardziej płynne, no ale uważam, że jest konsystencja typowo jakbyś miała lody i to jest białko. Praktycznie to jest samo białko. Przepis jest zajebisty. Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu i chcesz taki przepis, napisz komentarz ice cream. To może kiedyś ci zrobię lody. Wafelek, ponieważ trochę węgli musi być, żeby dzisiaj fajne życie było. Ej, złamał się. Drugi wafelek, próbujemy. Teraz się czuję jak taki, kurde, znowu pęka, jak bardzo kruche wafle. Czuję się teraz jak ten gościu w takiej lodziarni homemade, co robi takie lody. Ja dzisiaj tak samo się zachowuję, patrzcie to. Naprawdę, to wygląda zajebiście. Tutaj mamy białka w takiej porcji, 18 gramów białka, praktycznie samo białko, lody.
Jakie to jest pyszne. A podstawą, no niestety, albo istety, jest białko z KFD o smaku lody waniliowe. Jest kozakiem i naprawdę ono tutaj robi mega robotę, ponieważ smak białka nadaje tutaj smak lodów, a KFD ma kozackie smaki, jeszcze smak lodu waniliowy, wychodzą lody waniliowe, białkowe. Excuse me. Mega dobre. Ale jakoś ci nie ufam, daj mi posmakować. Śmietankowe lody. Mega dobra, ale coś przypomina. Kostka lodowa. Kostka lodowa proteinowa, mogliby zrobić. No mi. Jak widać, dzisiaj jest zajebista pogoda, a ja w grubej bluzie, wszystko po to, żeby wypocić jeszcze więcej. Mam dzisiaj zamiar dużo chodzić. Oczywiście tam, gdzie jestem zmuszony pojechać samochodem, no to będę jeździł samochodem, ale tam, gdzie tylko mogę iść na girach, no to będę szedł na girach. Dużo ruchu, dużo kroków i grube ciuchy pomimo 26 stopni, które teraz termometr pokazuje. I od razu sprzedaję Ci kolejny fajny patent. Gumy lub cukierki. Takie odświeżające. One troszeczkę odejmują Ci głowę, jeżeli chodzi o myśli związane z jedzeniem, z gryzieniem, bo pomimo, że nie jestem głodny, to lubię po prostu gryźć, mieć taki schemat gryzienia i jedzenia czegokolwiek, a dzisiaj tego będzie mało, więc po prostu dużo bezkalorycznych produktów. Ale z tym też uwaga, ponieważ takie produkty często mają substancje, które w większej ilości po spożyciu mogą powodować różne dziwne rzeczy. Chociaż w dzisiejszym dniu nie byłoby to złe, ponieważ jeszcze więcej wagi by wyszło, ale tak ogólnie nie przesadzajcie z takimi rzeczami, to jest tylko dodatek. Postanowiłem dodatkowo zrobić sobie ekstremalne warunki w aucie. Mimo wysokiej temperatury na zewnątrz i mojej grubej bluzy, podkręciłem ogrzewanie na maksa. To nie będzie przyjemna podróż, ale chcę zaoszczędzić na czasie. Zamiast iść na saunę, zrobiłem homemade sauna car. Minęło jakieś 30 minut takiej podróży. Oj, bratku, nie wiem co się dzieje. Jest grubo. Mimo wszystko dalej postanowiłem robić kroki. Miałem dużo spraw do załatwienia i 3/4 z nich robiłem chodząc po mieście. Dodatkowo pod wieczór zapewniam moim psiakom konkretny spacer, aby podczas tego dnia dobić ponad 10 000 kroków. Oczywiście nie wliczając porannego cardio, które robiłem bez aplikacji w telefonie. Wracając do domu czułem, że brakuje mi siły. Był to jasny sygnał, że jednak trzeba coś zjeść. O, ja cię kręcę, ale jestem wydygany, serio. Dzisiejszy dzień czułem, że to będzie katorga. Szczerze mówiąc, jak widzisz, nie nagrywam zbyt dużo dzisiaj, bo po prostu mózg czuje, że mi nie pracuje. O, nie włączyłem lampy. Kolejny przykład. No i co sobie tutaj przygotowałem? Sałateczkę, która ma 30 gramów białka. Jest to sałatka typowo taka marketowa. Dostarcza 30 gramów białka. Kalorie, jeżeli chodzi o całą sałatkę, mamy tutaj 448, ale pod warunkiem, że dodamy cały sos. Ja szczerze mówiąc zawsze robię tak, nieważne jaki to jest sos, daję go tylko troszeczkę. To mi w zupełności wystarczy, żeby dodać smaku, a myślę, że 100-150 kalorii spokojnie oszczędzam. O, jak dobrze skończę coś zjeść. Na lodach cały dzień, to jest ciężko. Tak naprawdę miałem w planach zrobić jeszcze trening siłowy, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy mam siłę go robić. Wolałem dzisiaj przycisnąć kroki, bo wiem, że one spalą dużo więcej kalorii i wypocą dużo więcej wody niż taki trening. Jeżeli to nie byłoby moim challenge'em, to dochodzenie po challenge'u rozłożyłbym to pewnie na cały tydzień i po prostu skrupulatnie ucinałbym kalorie z każdego dnia. Nie byłoby to tak drastyczne jak w tym momencie, ale mamy challenge, trzeba schudnąć, więc co? Trzeba się poświęcić. Trening siłowy przekładam na poranek kolejnego dnia, w którym pozostanie mi już mało czasu do końca 48-godzinnego wyzwania. Przed snem postanowiłem zaliczyć zmienno-cieplne prysznice, które będą domową imitacją sauny. Pozwolą mi stracić jeszcze trochę wody, a resztę pewnie załatwię z poranną toaletą. Siemanko, jest 8 rano, sprawdźmy wagę. 81,1. Czyli miałem tylko kilka godzin do końca wyzwania. Postanowiłem wycisnąć z nich maksimum. Zrobiłem trening na siłowni w grubej bluzie i przez cały trening nie wypiłem ani kropli wody. W ciągu ostatnich 2 dni celowo przytyłem i próbowałem schudnąć 5 kg poprzez ekstremalną dietę, intensywny trening oraz wiele spontanicznej aktywności. Kluczowe elementy, które zastosowałem, to dużo wody oraz minimalna ilość węgli czy sodu. Eksperyment miał udowodnić, że waga to tylko jeden punkt danych, a liczba na wadze nie powinna decydować o tym, jak się czujesz. No to zobaczmy, czy udało się uzyskać niższą wagę. Uwaga, uwaga, sprawdzamy. Chwila prawdy, słuchaj. Mamy to, patrz to! 80,8 kg, czyli mamy 100 gramów mniej niż było na początku tego wyzwania. Bang!